Cześć, czy tak jak my lubisz podróżować? Jeżeli tak, to świetnie trafiłeś. Jak robisz to najczęściej? Lecisz gdzieś samolotem, jedziesz autem, pociągiem, a może chodzisz na pieszo? No dobra, to ty się zastanów, a my opowiemy ci dzisiaj, jaką wolność w podróżowaniu daje nam samochód, zabierając cię na najlepsze wakacje na Korsyce. Zapraszamy! Jest 26 sierpnia 2020 roku. Wyruszamy z Polski nie patrząc za siebie, a nasz punkt docelowy to wcześniej wspomniana Korsyka. Po drodze zatrzymujemy się na nockę we włoskiej Ferrarze, aby jeszcze przed świtem wyruszyć w drogę do Livorno, skąd mamy wykupiony prom na wyspę. Przeprawa promem zajmuje około 4 godzin. Przypływamy do Bastii, ale nie zatrzymujemy się w niej i od razu jedziemy dalej. Nocleg znaleźliśmy w Favonie. Nazajutrz zaczynamy z grubej rury. Jedziemy na kanonie w wodospadach Purkaracia w dolinie rzeki Solenzari. Dostajemy kaski, pianki, uprzęże i spływamy w dół, czasami również głową w dół w zimnej górskiej wodzie. Albo schodzimy na linach przy wodospadzie, tam gdzie akurat nie da się zjechać lub zeskoczyć. Jest to ekstremalna rozrywka i przygoda, której nie zapomnimy przez długi czas. A takie rozpoczęcie wakacji to naprawdę było coś. Po kanoningu wsiadamy do auta i wąskimi górskimi drogami przedzieramy się do miasteczka położonego niedaleko, czyli Zonzy. Jest to jedno z wielu miasteczek na Korsyce, w których wszystkie domy i budynki wybudowane są z kamienia. Oczywiście po kanoningu zgłodniliśmy, więc znaleźliśmy super bar serwujący przepyszne panini, a właściciel tego baru zareklamował je jako najlepsze w Europie. I wiecie co? Jesteśmy się w stanie pod tym podpisać. Kolejny dzień i kolejne ekscytujące miejsce. Z samego rana przyjeżdżamy na Piscine Naturale de Cavour, czyli w Dolinę Rzeczną z naturalnie uformowanymi w skałach basenami i robimy sobie spacer ze zaskakującymi formami skalnymi w korycie tej rzeki. Ciekawostką jest to, że przyjechaliśmy tutaj o tyle wcześnie, że byliśmy jeszcze przed osobami zarządzającymi drogą prowadzącą do tych basenów i nie pobrano od nas opłaty za przejazd, co w późniejszych godzinach jest już normą. Ale nie martwcie się wczesną porą. Zamiast porannej kawy na rozbudzenie urządzamy kąpiel w górskiej wodzie. Zahartowani po kąpieli w lodowatej wodzie zmierzamy do Porto Vecchio. Parkujemy w porcie i udajemy się w kierunku starego miasta położonego na wzniesieniu. Ale czym byłyby wakacje bez plażowania? Ola, mistrzyni znajdowania pięknych miejsc i plaż, znalazła plażę niedaleko Porto Vecchio, co się okazało rozchwytywaną również przez innych. Jedną z najpopularniejszych plaż w regionie, czyli Palombaggi. Kolejny dzień i kolejna wczesna pobudka. Naszym dzisiejszym punktem podróży jest wodospad Piscia di Ghiado. Wyjeżdżając z kempingu byliśmy ubrani w krótkie spodenki i bluzki na ramionczka. Przecież jest sierpień, południe Europy. Na pewno będzie nam ciepło. Na miejscu okazało się, że jest 15,5 stopnia. Dokładnie. Więc zamiast na szlak zanurkowaliśmy do bagażnika po długie spodnie i bluzy i dopiero wtedy mogliśmy ruszyć w stronę wodospadu. Największego wodospadu na Korsyce, który osiąga aż 60 metrów wysokości. Gdzie idziemy? W drodze powrotnej zatrzymujemy się przy jeziorze Lac de l'Hospedal, a niski poziom wody pozwala na przyjemny spacer po jego błotnistym, odsłoniętym dnie.
Następnego dnia, ponieważ pogoda od rana nam nie dopisuje, dopiero koło południa ruszamy w teren. To, co dzisiaj zobaczymy, zostanie na długo w pamięci. Pokazuje, jak piękne rzeczy tworzy matka natura. Białe skały w Bonifacio. Jedyne, co może tutaj przeszkadzać, to wiatr, który dosłownie próbuje urwać głowę. Jak wieje? Ale niesamowite widoki i doznania rekompensują wszystko. Po spacerze udajemy się do miasta, nazywanego turystyczną stolicą Korsyki. Ale przez tłumy ludzi w wąskich uliczkach nie urzeka nas on. Kierujemy się więc na sam koniec półwyspu, na którym położone jest Bonifacio, zobaczyć tamtejszy cmentarz i podziwiać zachód słońca. Do miasta wrócimy jutro. Mam nadzieję, że cały czas jesteście z nami. Czas na chwilę odpoczynku. Usiądźcie wygodniej, a ja przygotuję szybkie śniadanie i coś wam opowiem. Do tej pory mogliście przekonać się już, jak wiele i jak w krótkim czasie możemy zobaczyć dzięki podróży autem. Ale podczas całego wyjazdu przez 18 dni uwolniliśmy do atmosfery 5 ton dwutlenku węgla. I jest to wartość 100 razy większa, niż wyprodukowałbym przez te 18 dni, jeżdżąc tylko po mieście i załatwiając swoje codzienne sprawy. Nawet zakładając, że każdy z nas jeździłoby w tym czasie autem w swoich sprawach, to w przeliczeniu na osobę i tak uwolniliśmy 25 razy więcej dwutlenku węgla niż zazwyczaj. Czemu o tym mówię? Otóż chciałem podzielić się z wami moim marzeniem. Uwielbiam podróżować i okropnie boli mnie, że chcąc poznawać świat i jego piękno, tak naprawdę przyczyniam się do jego degradacji. Ponieważ bardzo odpowiada mi podróżowanie własnym autem, to marzę o tym, aby auta elektryczne, tak jak samochody z silnikami spalinowymi, były dostępne niemalże dla każdego na wyciągnięcie ręki. Chciałbym, aby stacje paliw zniknęły z map, a przy drodze chciałbym mijać tylko stacje ładowania aut elektrycznych. Ale dość o moich marzeniach, z taką myślą was zostawiam, aby kontynuować naszą podróż. Dokąd oni znowu tak biegną, zapytacie? Dziś w planie zwiedzanie wykutych przez mieszkańców w klifie schodów aragońskich, które dawniej służyły jako droga do źródła wody. Obowiązkowo dostaliśmy kaski z uwagi na nisko zawieszony sufit skalny na niektórych odcinkach trasy, a same schody były naprawdę wymagające. Przez dużą wysokość stopnia pierwszy raz w życiu bolały mnie kolana po schodzeniu. Druga szansa dla Bonifacio i od rana, bez tłumu turystów, miasto od razu zyskuje. Dalej kierujemy się na zachód wyspy, aby co prawda następnego dnia wrócić raz jeszcze na wschodnie wybrzeże i udać się w góry w Dolinie Bavelli, ale dziś jeszcze krótkie przystanki w Sartene i Propriano. Okej, na ten dzień czekałem długo. Trasa Trou de la Bombe, czyli w dosłownym tłumaczeniu dziura po bombie. I właśnie tego możecie się spodziewać na końcu szlaku. Dziury w skale o średnicy 8 metrów powstałej co prawda nie w wyniku wybuchu bomby, a w wyniku erozji wiatrowej.
No tak troszkę pionowo w dół jest. No raczej nie z innej. Na końcu szlaku odważni mogą najpierw wspiąć się, a potem stanąć w samym środku skalnej dziury. Spojrzeć w dół, spojrzeć przed siebie i poczuć się jak na samym krańcu świata. Kolejny dzień spędzimy w stolicy Korsyki oraz rodzinnym mieście Napoleona Bonaparte, czyli Ajaccio. Udajemy się na najbardziej wysunięty na zachód punkt Korsyki, czyli Point de la Parata. Jest to charakterystyczny cypelek z wieżyczką. Okej, ale co można robić w dużym, jak na standardy korsykańskim mieście? Dokładnie, zakupy i jedzenie. A ja? Przeszliśmy całe centrum wzdłuż i wszerz, oddając się w ramiona wakacyjnego konsumpcjonizmu. Ukoronowaniem dnia był powrót na Point de la Parata, by obserwować przepiękny zachód słońca. Głównym punktem programu następnego dnia jest droga widokowa, ale zanim tam dotrzemy, zatrzymujemy się w miejscowości Kargeze, gdzie mieszka najliczniejsza mniejszość grecka na wyspie i po krótkim spacerze łapiemy promienie słońca na pobliskiej plaży. Następny cel podróży? Zapierająca dech w piersiach droga Calanques de Piana, prowadząca z Piany do Porto. Zresztą zobaczcie i ocencie sami. Słuchajcie, dojechaliśmy właśnie do Piany. Postój na zdjęcia, bo już widać te czerwone skały, które zapowiadają piękną trasę Calanques de Piana. Nie mogliśmy się powstrzymać, więc szybkie zdjęcie już tutaj, jeszcze przed wjechaniem na tą główną trasę, w którą nam chodzi. I zaraz atakujemy dalej. Podobały Wam się wczorajsze widoki w Calanques de Piana? Dzisiaj będzie jeszcze więcej i trochę z innej perspektywy, bo z poziomu morza. Wykupiliśmy wycieczkę tak zwanym speedboatem, szybką motorówką, którą przepływamy trasę z Porto do miejscowości Girolata. Można się do niej dostać pieszo, przy czym do najbliższej miejscowości jest 6 godzin drogi, lub od strony morza, stateczkiem, jachtem czy motorówką. Z Girolaty płyniemy do rezerwatu przyrody Scandola, który też można podziwiać tylko i wyłącznie płynąc wzdłuż linii brzegowej. Rezerwat ten to niezwykłe formacje skał wulkanicznych. Ze Scandoli do Porto, trasa naszej wycieczki prowadziła wzdłuż Calanques de Piana, które dziś mogliśmy zobaczyć z zupełnie innej strony.
I atrakcji ciąg dalszy. Idziemy teraz wzdłuż rzeki, która prawdopodobnie nosi nazwę Spelunka. Po południu zaplanowaliśmy trekking leśną drogą, która w XVII wieku była główną trasą pomiędzy miasteczkami Ota i Jewisa. Naszym celem było odnalezienie starego kamiennego mostu położen Łady Zaglia nad rzeką w tym właśnie lesie. Ponieważ jest most, jest rzeka, gra wymyślona przez pisarza A.A. Milnego. Otóż będziemy grać w misie patysie. Zabawa polega na tym, że rzucamy do wody patyki, każdy pojedynczo, i ten, który pierwszy przepłynie za most, wygrywa. 3, 4. Mój płynie, Oli nie. Teraz z zachodniej części wyspy kierujemy się w jej centralną część. Zatrzymujemy się w lesie Foretitone, aby odnaleźć ruiny dawnego młyna, gdzie przerabiano kiedyś kasztany na mąkę. Do dziś tutaj w lesie podobno można spotkać takie stare koła młyńskie z kamienia z dziurą w środku, które używali tutaj w młynie, żeby rozdrobnić te kasztany. Ogólnie czego się dowiedziałem, to to, że w 1830 roku było na Korsyce 1200 różnych młynów, które właśnie przerabiały kasztany na mąkę, a wynagrodzeniem młynarzy, którzy pracowali w takich młynach, było 5% wyprodukowanej mąki. A tak kiedyś wyglądał ten młyn. Dzisiejszym celem jest Corte, dawna stolica Korsyki. Zwiedzamy Cytadelę i Stare Miasto, gdzie między innymi znajduje się najstarszy sklep spożywczy w Europie z 1800 roku. Niestety, była siesta i nie mogliśmy zrobić w nim zakupów. Następny dzień to wymagająca wędrówka górska nad jezioro Melo oraz Capitello w Dolinie Restonika. Cześć! Wchodzimy właśnie na jezioro Melo. Zaczęliśmy wspinaczkę od 1385 metrów nad poziomem morza. Docelowo ma być 1711 albo 1900. Ile tam było? To nie 50? 50 chyba, jeżeli wejdziemy na drugie wyższe jezioro. Mamy 13,5 stopnia Celsjusza, dobre humory, więc zapowiada się fajna wycieczka. Udało nam się. 1950 metrów, jezioro Campilu.
Obieramy kierunek północny i nazajutrz odwiedzamy Calvi, przybrzeżne ufortyfikowane miasto, jak większość większych miast na wyspie. Ale nie ono wzbudza w nas najwięcej emocji, gdyż kolejnym punktem programu jest opuszczone miasto Ochi, które położone na wzniesieniu wyludniało z powodu braku dostępu do wody. Co ciekawe, oprócz tabliczek ostrzegających przed śmiercią i niebezpieczeństwem, natknęliśmy się tam na wojsko, które urządzało sobie w mieście ćwiczenia. Nawet nie zauważyłem kiedy, a już mamy 9 września. Ten dzień poświęciliśmy na plażowanie i odpoczynek przed udaniem się w ostatni region wyspy, czyli półwysep Cap Corse. Między innymi chcieliśmy zostać i obserwować zachód słońca na czarnej plaży Nonza z krystalicznie czystą wodą, w której nie omieszkaliśmy się wykąpać, ale tym razem pogoda nam nie dopisała. Wieczorem dojechaliśmy do prawdziwej perełki, miasteczka Crostiano z ponad 100-letnimi domami z kamienia. Mieliśmy szczęście, bo w jednym z takich domów znaleźliśmy nocleg i mogliśmy zobaczyć i poczuć, jak mieszkają miejscowi. Możecie nie wierzyć, ale zaczyna się, nie licząc drogi powrotnej, nasz ostatni dzień na Korsyce. Wybieramy się na tak zwaną trasę celników, a celem naszej wędrówki były ruiny kamiennej wieży wysuniętej w morze w połowie trasy. Marsz nie był łatwy, bo chociaż tego dnia słońce nas nie rozpieszcza, to jest bardzo gorąco i parno. Ostatnimi punktami naszej podróży jest stary młyn Matei, gdzie produkowano kiedyś lokalne trunki, oraz małe nadmorskie miasteczka Centuri i Erbalunga. I to już koniec naszej wyprawy. Dziękujemy, że byliście z nami. Wasze zdrowie. I do zobaczenia niedługo na kolejnej przygodzie. Cześć! Ja nazywam się Mikołaj i dziś witam Was w pierwszym odcinku Górskiego Poradnika Ćwiczeń. Pierwszy zestaw ćwiczeń, idąc w góry, to machanie nadgarstkami. Parę powtórzeń, tak żeby poczuć nadgarstki. Potem co? Pajacyki. Widać mnie dobrze? Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dobrze, teraz Wasza kolej na ćwiczenia. A widzimy się już jutro w kolejnym górskim poradniku ćwiczeń ze mną.